Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji FinTech w Katowicach. Moim Państwa gościem jest Tomasz Sękalski ze startupu Lydia, startup z nigeryjskimi korzeniami, który bardzo szybko się rozwija. Witam Pana bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, czym się zajmuje Lydia? Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od tych naszych korzeni, bo to jest zwyczajowo pierwsze pytanie, które pada. Dlaczego Nigeria, skąd Nigeria, jak Nigeria znalazła się w Polsce? Oczywiście dla nas Nigeria brzmi egzotycznie, tak samo jak dla Nigerii Polska czy Czechy brzmi egzotycznie. Wszystko zależy od perspektywy po prostu. Dokładnie. Tunde Kehinde i Ersin Eksin to założyciele Lidii. Wcześniej byli założycielami i głównymi menadżerami Jumii. Jumia to jest afrykański Amazon, który, co ważne, kapitalizacja tego podmiotu to jest 1 miliard dolarów amerykańskich, a więc jest to tak zwany unicorn afrykański. Kolejnym pomysłem na biznes, bo panowie ewidentnie są seryjnymi biznesmenami, to był African Courier Express, a więc usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek. Te biznesy można połączyć, prawda? Dokładnie. I kolejnym takim naturalnym krokiem to jest luka płynnościowa, więc jeżeli już mamy handel, potrafimy go dostarczyć, to szukamy kapitału. I w 2016 roku powstała Lydia, która zajmuje się luką płynnościową. Mówiąc krótko, to są krótkoterminowe pożyczki dla biznesu. Dlaczego Polska? Analizowaliśmy kilkadziesiąt wskaźników makro, takich jak oczywiście PKB, ilość przedsiębiorstw, ubankowienie. Natomiast też sięgnęliśmy do bardziej pragmatycznych wskaźników, czy takich parametrów, jak na przykład strefa czasowa. Między Warszawą a Lagos jest dzisiaj 1 godzina różnicy, więc bardzo wygodnie się pracuje Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód to oczywiście aspekty regulacyjne, czyli Unia Europejska narzuciła pewne standardy i my dzisiaj z tego dobrodziejstwa korzystamy, czyli i w Polsce i w Czechach mamy bardzo podobne regulacje dotyczące PSD2, RODO czy AML i z tego oczywiście korzystamy. Natomiast prawda jest taka, że ambicją właścicieli jest zbudowanie globalnej platformy pożyczkowej z korzeniami, ulokowanej w całym świecie. Dzisiaj część technologii mamy w Porto, w Portugalii. Część ryzyka zarządzana jest bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Działamy operacyjnie na terenie Nigerii, przygotowujemy się do wejścia na rynek polski i czeski równocześnie. Z czym wystartujecie w Polsce? Jeżeli chodzi o nazwę produktu, jak gdyby o formułę produktu, to jest to zaspokojenie potrzeb płynnościowych przedsiębiorców. Pożyczka krótkoterminowa, ale co ważne, mam nadzieję, że odpowiadająca na takie fundamentalne potrzeby biznesu. Biznes po pierwsze nie ma czasu na dokumentację, po drugie zwyczajowo jest, może nawet nie zwyczajowo, 25% biznesu jest wykluczonych z sektora kredytów bankowych. Wystarczy, że biznes będzie nowy, młody, prawda? I już bardzo ciężko o pożyczkę. To prawda. Dodatkowo bym powiedział, że każdy bank będzie chciał odpowiednie zabezpieczenia, bo to jest główny powód do odrzucenia wniosków. Drugi to jest brak wystarczającej dokumentacji finansowej, czyli sprawozdawczość finansowa. No i trzeci główny powód to jest tak zwana słaby standing, czyli na przykład ktoś jest młodym przedsiębiorcą albo po prostu zdaniem banku nie ma zdolności kredytowej. I Wy chcecie do tych przedsiębiorców trafić? My chcemy trafić do tych przedsiębiorców, używając, bym powiedział, następujących argumentów. Po pierwsze, chcemy, żeby nasz proces był bardzo elastyczny i szybki. Realnie oczekujemy od przedsiębiorców, czy prosimy o dostarczenie tylko wyciągu z rachunku bankowego 3-miesięcznego, więc to każdy z nas jest w stanie wygenerować jednym klikiem w komputerze. Nie oczekujemy żadnych zabezpieczeń, czyli weksel, hipoteki itd. Co ważne, nie potrzebujemy również ZUS-u i US-u, czyli to bym powiedział, ten time to cash jest bardzo szybki i sprawny. Bo oczywiście na rynku polskim dzisiaj wszyscy się ścigają na szybkość decyzji, ale poza decyzją idzie również oczekiwania dokumentacyjne. My tego nie potrzebujemy, cały proces jest fundamentalnie
pozbawiony papieru. Korzystamy tylko i wyłącznie z nośników elektronicznych, łącznie z elektronicznym podpisem zdigitalizowanym. I to jest pierwsza rzecz, która nas wyróżnia, więc prostota, czas dostępności pieniądza, no i sposób pozyskania klienta. W przeciwieństwie do rynku, który chce pozyskiwać klienta w sposób taki bardzo online'owy, na zasadzie nie chcę znać klienta, w sumie daj mi NIP, ja sprawdzę. My mówimy, drogi kliencie, my chcemy wiedzieć, co Ty robisz, chcemy znać Twoje środowisko, w którym funkcjonujesz, Twoich partnerów i kontrahentów, ale również chcemy wiedzieć, w jakich organizacjach funkcjonujesz. Dzisiaj współpracujemy z AmCham, to jest amerykańska organizacja handlowa, z AKH, tak, dokładnie, z niemiecka, ale bardzo ciekawe mieliśmy spotkanie z Izbą Chińską, gdzie przedsiębiorcy chińscy, i to naprawdę poważne, duże firmy, mają trudności z uzyskaniem kapitału na rynku polskim, więc to jest nasz potencjalny klient. Drugą grupą są klienci, którzy są, chciałbym powiedzieć, wygodni czy też leniwi, którzy z jakiegoś powodu będą szukali prostoty procesu kredytowego. Mówię, wysyłając tylko 3-miesięczny rachunek bankowy, można dostać decyzję kredytową. Wydaje się, że to jest dzisiaj unikalny proces na rynku polskim. O jakich kwotach mówimy? Znaczy, jakie kwoty można zdobyć i jaki termin? Krótki termin to jest 3 miesiące, czy miesiąc, czy... Pożyczka charakteryzuje się krótkim terminem, czyli 30-dniowym, natomiast liczymy na to, że klienci po jej spłacie po prostu wezmą kolejny raz, czyli będą robili taką rolować. Dzisiaj na terenie Nigerii, tam gdzie produkt jest już komercyjnie sprzedawany, ta powracalność jest na poziomie 90-95%. Jeżeli chodzi o kwoty, to mamy tylko dolne ograniczenie, które ustawione jest na poziomie $2000, czyli w granicach 8000 zł. Natomiast nie mamy górnego ograniczenia. Oczywiście, żeby wziąć stosunkowo duże kwoty, no trzeba mieć też duże obroty, bo to będzie pochodna przychodów, czy wpływu na konto przedsiębiorcy. Natomiast z tego co wiem, finansowaliśmy kwoty na poziomie kilkuset tysięcy złotych na terenie Nigerii. Takim sztandarowym przykładem klienta to jest klient franczyzowy, który chce otworzyć sklep na przykład Carrefoura i potrzebuje środków na uruchomienie działalności albo na zakup towaru. Albo klient, który ma jakąś umowę do wykonania, która mu się zdarzyła szybko, ale nie ma pieniędzy, żeby w to zainwestować, tak? A liczy, że zwrot będzie miał w krótkim terminie. Dokładnie, ma już jakąś tam historię z obrotów, więc na tej bazie jesteśmy w stanie tą decyzję kredytową podjąć bardzo szybko i w moim odczuciu w bardzo uproszczonym procesie. To ile tych pieniędzy chcecie pożyczyć w przyszłym roku? Jeżeli chodzi o rynek polski, to planujemy, że w ciągu pierwszych 5 lat pożyczymy 1 miliard euro. Wydaje się to dość duża kwota. Natomiast w mojej poprzedniej firmie, Videomany, w najlepszym roku sfinansowaliśmy 2 miliardy 700 zł, czyli 0,7 miliarda euro, w ciągu roku, co wydaje się dość racjonalną kwotą. Więc tutaj jak najbardziej na te plany patrzę w sposób... Czy one są konserwatywne dosyć? No, tego bym nie powiedział. Natomiast są racjonalne, na pewno ambitne. Natomiast też co ważne, ambicją naszych właścicieli Lidii jest uruchamianie kolejnych krajów, czyli nie tylko rynek polski i rynek czeski, ale przede wszystkim silna ekspansja, około 5-6 krajów w skali roku, tego naturalnego przyrostu. Czyli rozumiem, że Polska ma być taką bramą do Europy? Myślę, że to jest bardzo dobre ujęcie. Polska jest dobrym rynkiem do testowania takich rozwiązań, bo jest i technologicznie rozwinięta. Mamy bardzo dobre zasoby w rozumieniu teamu i dostępności w ogóle bardzo wartościowych pracowników, a z drugiej strony mamy bardzo dużo przedsiębiorców, którzy po prostu potrzebują pieniędzy. Paradoksalnie Polska może być trudniejszym rynkiem, ponieważ mamy bardzo nowoczesny sektor bankowy w porównaniu do Europy Zachodniej i być może te lekcje wyciągnięte tutaj w Polsce dadzą w przyszłości szybszą ekspansję na Zachodzie. Wydaje się, że tak. Powiedziałbym, że dzisiaj rynek polski, tak jak wspomnieliśmy o tej luce, to jest około 25% nieubankowionych klientów, którzy nie dostaną kredytu. Bardzo podobne statystyki są na terenie Unii Europejskiej. Dzisiaj patrzymy z dużym zainteresowaniem nie tylko w kierunku Europy Zachodniej, ale również w kierunku krajów bałtyckich, takich jak Litwa, Łotwa, Estonia,
szczególnie na Litwę, ale to oczywiście z powodów regulacyjnych, bo to jest bardzo sprzyjające środowisko. Oczywiście południe Europy, czyli Rumunia, Węgry, to są takie naturalne kierunki. Natomiast, tak jak wspomniałem, ambicją jest bycie startupem, znaczy platformą pożyczkową globalną, no i też monitorujemy na bieżąco rynki tak abstrakcyjne jak rynki Ameryki Południowej czy Azji. Dziękuję zatem za wizytę w naszym studiu. Moim Państwa gościem był Tomasz Stękalski, dyrektor krajowy w startupie Lidia. Bardzo Panu dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.